Frame znowu się spłakał, tym razem już przed premierą. Opowiadał jeszcze więcej bzdur niż ostatnim razem, pokazał, że nie ma absolutnie żadnej wiedzy o tworzeniu gier i użył przy tym paru manipulacyjnych trików. Także niestety znowu muszę wszystko wyjaśnić. Co uderzyło mnie już w kilku pierwszych minutach filmu, to to, że kilkukrotnie nazwał siebie mianem głosu społeczności. Mordo, jesteś tylko zwykłym gościem ze średnimi umiejętnościami, brakiem wiedzy o rozwoju gier i wywyższonym ego. Może jesteś największym youtuberem, ale tak właściwie skupiasz przy sobie głównie tą taką najmłodszą widownię. Ta starsza ma do ciebie takie bardziej negatywne niż pozytywne nastawienie. Dowodem na to jest m.in. zachowanie ludzi na Reddicie. To, że post popierający twoje zdanie jest złapkowany praktycznie do zera, albo nawet jeszcze niżej, a mój komentarz przeciwko tobie jest dosyć wysoko. Tak samo moje memy, po prostu popularność taka, że Tak czy siak w ten sposób wykorzystał dwie zasady manipulacyjne. Po pierwsze, to chyba się nazywało zasada autorytetu, w skrócie po prostu słuchasz osoby, która się lepiej zna, a przynajmniej masz wrażenie, że powinna się lepiej znać. Na przykład jest popularna, albo ma jakąś wysoką rangę w społeczeństwie. No a on tą popularność ma. Po drugie, dowód społecznej słuszności. W skrócie, jeżeli wszyscy tak myślą, to znaczy, że to prawda. On często powtarza, że to nie on czegoś chce, tylko community tego chce. To nie ja się zawiodłem, to gracze się zawiedli. To nie ja czegoś potrzebuję, to community tego potrzebuje. Nie wiem, czy to celowe manipulacje, czy po prostu ma aż tak wysokie ego, że serio myśli, że jest jakimś głosem społeczności, ale tak to działa, taki to ma efekt. Ten efekt potęguje to, że on ten film prowadził w stylu czytania komentarzy. A tak właściwie nie jest to żaden dowód słuszności, bo każda głupota znajdzie swoich zwolenników. Spójrzcie m.in. na płaskoziemców. Pierwsza rzecz, na którą narzekał, to to, że skrzynka i Wildfire zostały dodane za późno. Skrzynka powinna być od samego początku, a Wildfire już od Netheru. No nie wiem, może próbowali go dodać, ale nie starczyło im czasu? No przecież nawet o tym pisali, że im nie starczyło czasu. Mordo, to jest 30 osób, z czego oczywiście nie wszystkie pracują tak bezpośrednio. Niektóre to jest zarządzanie, myślenie i tak dalej. Jakbyś był jakkolwiek zainteresowany w temacie, to byś zauważył, że oni chcą zrobić znacznie więcej niż są w stanie. Jeżeli by zatrzymali czas i mieli masę czasu do roboty, no to na pewno zrobiliby tego znacznie więcej. Ale niestety nie są w stanie. Jedną z głupszych rzeczy, które tutaj powiedział, było to, że nie obchodzi go, ile osób pracuje nad grą, bo tak właściwie mniejsze studia niezależne dają znacznie więcej kontentu w znacznie mniejszym czasie. I tak właściwie nie dają. Czy ty w ogóle zdajesz sobie... Nie, w sumie to nie zdajesz właśnie. Nawet chyba ja nie zdaję sobie sprawy z tego, jaki ogrom pracy oni wsadzili w ten update. No po pierwsze, plik aktualizacji jest tak duży jak połowa tej gry. Po drugie, changelog był tak ogromny, że zajął 5 wiadomości discordowych, czyli to jest od 8 do 10 tysięcy znaków. Czyli tych zmian jest bardzo dużo. Po trzecie, te rzeczy ozdobne to nie jest takie hop-siup, że sobie coś zrobisz w 15 minut i gotowe. Samego Redstone Ministrosity ja robiłem przez 1,5 godziny. Dodaj do tego, że oni musieli zrobić animację, dodać go do gry, no i oczywiście to nie było wszystko zrobione od razu. Oni nie mieli się na czym wzorować, więc to wszystko to było masę prób, błędów i poprawek. Czyli taki jeden mobek to powiedzmy nawet 2-3 godziny może być. No dla doświadczonej osoby to powiedzmy, że 2. Ty patrzysz tylko na content, w którym możesz zagrać, ale oni tu zrobili znacznie więcej rzeczy niż ty zauważasz. I teraz przechodzimy do dosyć ważnej kwestii, więc chciałem się na jej temat dosyć obszernie rozgadać. Tower Co-op. On tutaj wiele razy, jak również inni ludzie, wiele razy mówił, że no potrzebujemy tego koopa. Tower musi być koopowy, gra jest multiplayerowa, więc tutaj również też powinniśmy być w multiplayerze, aczkolwiek z pewnych względów nie jest to możliwe, a raczej nie powinno zostać dodane. Dlaczego? No osobiście sam też chciałbym bardzo ze znajomymi pograć albo z widzami w Towera, ale po pierwsze, musieliby przy tym koopie dodać jakieś debuffy, jakieś osłabienia dla nas, albo wzmocnienia dla potworów. I teraz wyobraź sobie dwie drużyny. Pierwszej jest Janek
i Kacper. Średnio grają, jeden biegnie w lewo, drugi biegnie w prawo, w ogóle ze sobą nie kooperują i umierają. Czyja to wina? No pewnie, że twórców. Gra jest źle zbalansowana, tower w koopie jest za trudny. Ta sama wieża, inna drużyna. Szymon i Paweł. Oni bardzo dobrze ze sobą kooperują, mają takie itemki, które boostują całą drużynę, walczą tuż obok siebie i ta wieża jest dla nich za łatwa. Czyja wina? No oczywiście twórców, gra jest źle zbalansowana, wieża jest za łatwa. W ten sposób, dodając takiego koopa, ta przepaść między słabymi i dobrymi graczami byłaby jeszcze większa. Słabi gracze radziliby sobie jeszcze gorzej, podczas gdy lepsi gracze radziliby sobie jeszcze lepiej. W ten sposób jeszcze trudniej byłoby zrobić wieżę, która by pasowała wszystkim. Jak również spotęgowałoby to efekt drugiej przyczyny, do której właśnie teraz przejdę. Pierwotny zamysł Towera był taki, żeby testować naszą wiedzę i umiejętności. Podczas gdy jakiś gracz nie byłby w stanie zrobić jakiegoś Towera sam, zacząłby szukać pomocy, aczkolwiek z pierwszego powodu musiałby to być dosyć dobry gracz. Także to nie byłby test umiejętności, tylko test tego, ile jesteś w stanie zrobić postów i ilu graczy jesteś w stanie wymęczyć. Tak właściwie osoba grająca drugi dzień w Dungeonsy mogłaby zdobyć OP itemy. I dlaczego? Dlaczego twórcy mieliby na coś takiego pozwolić? Po trzecie, dla twórców to nie byłoby tylko dodać koop, dodać debuffy i koniec. Nie. To zrodziłoby znacznie więcej problemów. Powiedzmy na przykład, co się stanie, jeżeli jakaś osoba wyjdzie albo straci połączenie w trakcie gry. Czy ona ma już nie wrócić? Czy może właśnie ma wrócić? Przy jednej i drugiej opcji by ludzie narzekali, to na pewno. Jeżeli byśmy jej pozwolili wrócić, to na pewno zrodziłoby to znacznie więcej błędów i ludzie by po prostu to jakoś eksploitowali. Na przykład mógłby być taki błąd, że przy wyrzuceniu cię z gry dostawałbyś punkty za ukończenie wieży. I potem mógłbyś wrócić i wyjść, wrócić i wyjść i dostawać te punkty 20 razy. Dlatego bardzo fajnie byłoby mieć multiplayerowego towera. Bardzo chciałbym zagrać sobie z kimś w wieży, aczkolwiek nakład pracy twórców niezbędny do stworzenia czegoś takiego, jak i również efekty uboczne po prostu nie są tego warte. Tower nie może być multiplayerowy. Ale to nie jest koniec głupot o Towerze. Nagrody to syf. Powiedzmy, przestań grać na domyślnym, to może dostaniesz coś dobrego, okej? Tak właściwie ja przeszedłem połowę tej gry robiąc 5 towerów i 3 misje, bez prawie żadnych punktów enchantów i bez żadnych itemów spoza towera, także te nagrody są dobre, tylko po prostu musisz grać na odpowiednim poziomie trudności i tyle. Narzekali tam jeszcze, że możesz dostać takie same itemy jak gdziekolwiek indziej, więc to nie ma żadnego sensu, ale tak naprawdę po pierwsze możesz dostać itemy wyższej mocy niż gdziekolwiek indziej, a po drugie złocone. No i masz wybór, to jest znacznie szybsze i znacznie lepsze niż farmienie kapitanów. No ja nie wiem, co ty masz do tych nagród. Zagraj na Apokalipsie, to dostaniesz coś, czym będziesz mógł grać na Apokalipsie, tak? Co prawda właśnie ten system nie działa do końca dobrze, bo osoby mające Apokalipsę, a będące nobami, jak na przykład Forejem, nie są w stanie dostać dobrych nagród. Powinno być coś takiego, że na niskim poziomie trudności też jesteś w stanie dostać takie dobre nagrody, ale jest na to znacznie mniejsza szansa. Co jeszcze? Narzekał na to, że wieża nie jest losowa. No jak dla mnie, ja wolałbym, żeby losowa była, ale tak właściwie ten brak losowości jest specjalnie dla osób takich jak ty, osób, które nie dają sobie rady za pierwszym razem. W ten sposób, wiedząc co cię czeka i jakie będziesz miał wybory, jesteś w stanie lepiej się do tego przygotować i za każdym razem szlifujesz swoją taktykę, za każdym razem idzie ci coraz lepiej. Poza tym twórców mogłoby to po prostu przerosnąć, bo teraz, jeżeli zmienią Towera, to są w stanie go całkowicie przejrzeć, zobaczyć co tam jest, a jak będzie losowy, to musieliby tu jakoś wykminić, żeby to zbalansować, żeby nie było za trudno, ale jednocześnie, żeby nie było za łatwo. Oczywiście to wszystko jest do zrobienia, ale mogłoby to być dla nich po prostu za trudne, mogliby to zrobić źle, więc to jest dla nich taka bezpieczna opcja. I teraz znowu jedna z największych głupot, jakie powiedział. Gracze cały czas odchodzą. Po Cloudy Climb większość graczy odeszła. On to mówił dosyć wiele razy, jego widzowie również mówili to wiele razy, ale fakty są takie, że
gra ma cały czas stałą ilość graczy. On sam nawet pokazywał wykres zainteresowania. Jedyny spadek jaki było widać, no to po premierze, to jest oczywiste, gra wtedy była dosyć syfiata, ale o tym już mówiłem w innym filmie. Natomiast teraz ta liczba jest od miesięcy mniej więcej stała. Chłop spojrzał na jakieś statystyki Steama i powiedział, że w grę aktualnie teraz w tym momencie gra 500 osób. Po pierwsze, patrzyłem na te wykresy Steamowe i 500 osób to jest minimum. Więc po pierwsze pokazuje nam jedną z najniższych możliwych liczb, a po drugie, Steam to jest tylko jedna z 3 platform, na jakich możesz grać na komputerze. Ale, gra jest również na konsolach. I na tych konsolach gra mnóstwo graczy. Więc tak naprawdę tych osób grających w jednym momencie może być 5 czy nawet 10 tysięcy. Więc tutaj czarno na białym widać, jak chłop po prostu mydli nam oczy liczbami. Mówił też o replayability, czyli jakby, że jest po co wracać do tej gry, że możesz w to grać wiele razy. I jako przykład dał drzewko umiejętności, że jakby było takie drzewko umiejętności, to mógłbyś rozwijać swoją postać i w ten sposób tworzyć różne buildy. No jakby przecież na tym chyba polega cały ekwipunek, tak? W grze można stworzyć naprawdę bardzo dużo dobrych i ciekawych buildów. To, że ty tego nie potrafisz, no to cóż, jakby przykro mi, ale to nie znaczy, że się nie da. Poza tym, załóżmy, że oni by to dodali. Po prostu byś zrobił o tym poradnik, nagrał kilka zestawów i dalej narzekał. Narzekał również, że w grze nie ma żadnego dobrego endgame'u, no tak właściwie w Dungeonsach endgame polega na tym, że zbierasz sobie jakieś dobre itemy, tworzysz ciekawe buildy, bawisz się nimi, teraz jeszcze robisz misje tygodniowe, bo w końcu są jakieś ciekawe. No nie jest to jakoś mega dużo, mogłoby to być znacznie lepsze, ale nie można powiedzieć, że to jest złe. No to teraz płatne przepustki. Kilkukrotnie powtórzył, że czemu płatna gra ma mieć jeszcze dodatkowe płatne przepustki. No jakby chyba na tym polega koncept płatnej zawartości dodatkowej, DLC i tak dalej. Jeżeli gra ci się podoba tak sobie, to grasz tylko w grę, a jeżeli chcesz coś więcej, to kupujesz sobie więcej i w tym nie ma absolutnie nic złego. Powiedział również, że nie ma sensu farmić tych rzeczy, bo jest to coś, co chcielibyśmy pokazać przyjaciołom, a Tower jest single player. Jeżeli nie zrozumieliście wypowiedzi, którą właśnie wam przytoczyłem, to bez obaw, nie ma ona sensu. To, że ostatnie aktualizacje kręcą się wokół Towera i Seasonal Adventures, to nie znaczy, że jest to jedyny content w grze. Jeżeli zdobędziesz te rzeczy ozdobne, to możesz je pokazać przyjaciołom wszędzie indziej, nie tylko w Towerze. Powiedział również, że głupie jest to, że jak już kupisz przepustkę premium, to dalej musisz te nagrody farmić. Powiedzmy, nie musisz na samym początku decydować, czy kupujesz, czy nie kupujesz. Tak właściwie wyobraź sobie takiego zwykłego gracza. Na początku kupił tylko samą grę. Po jej przejściu zdecydował, że kupi jakieś DLC-ki, ale zauważył również, że ma 15 level w Seasonal Adventures i ma do odblokowania dosyć dużo interesujących go rzeczy. I wtedy kupił przepustkę. Ty możesz sobie normalnie grać i zdobywać te punkty przy okazji, nawet nie patrząc tam na to centrum przygód. I potem, po wbiciu jakiegoś levela, zdecydować, czy chcesz tą przepustkę, czy jej nie chcesz. To nie jest rzecz, w której musisz decydować, kupuję i farmię, albo nigdy nie kupuję. Możesz wbić te levele przy okazji, nie starając się o nie i dopiero później zdecydować, czy chcesz te nagrody, które odblokowałeś. I również znowu uga buga, dzieciaczki nie znają wartości pieniędzy i dzieciaczki wyłudzają od rodziców pieniądze. Tak samo mógłbyś powiedzieć, żeby rodzice nie kupywali dzieciom lizaków, bo dzieci nie znają wartości pieniędzy. I co z tego? To nie jest duży pieniądz, a to jest coś, co tego dzieciaczka ucieszy. Więc jakie znaczenie ma to, że dla ciebie te rzeczy nie są warte tych pieniędzy? Żadne. Jeżeli jemu sprawia to radość, to pozwól mu to kupić. Tak właściwie to jest 50 rzeczy ozdobnych za $4 i niektóre z tych rzeczy ozdobnych są naprawdę świetne. Kolejną dosyć głupią rzeczą, którą powiedział, jest to, że twórcy chcą wdoić grę, dopóki jeszcze się da. Nie wiem, jak dorosły człowiek, który przecież miał pracę, może tego nie rozumieć, ale twórcy są tylko pracownikami zarabiającymi pieniądze dla swoich firm. Gra należy do Mojangu i Microsoftu. Twórcy mają ustalone godziny pracy i otrzymują ustalone wynagrodzenie. Czy ty kupisz tą przepustkę, czy nie, to im nie robi absolutnie żadnej różnicy. Ale wiesz komu robi? Microsoftowi i Mojangowi. A zdajesz sobie sprawę z tego, co się stanie, jeżeli gra nie będzie zarabiać odpowiednio dużo? Jeżeli nie będzie już się opłacało jej rozwijać?
po prostu nie będzie rozwijana. Także takim zachowaniem jesteś w stanie dosłownie zabić tą grę. Twórcy tworzą tyle płatnych rzeczy, bo najwidoczniej po prostu takie mają polecenia, no muszą się słuchać swoich firm, muszą zrobić to, za co im płacą, tak? Więc absolutnie nie. Oni nie starają się wydoić gry, póki jeszcze się da. To, co oni się starają zrobić, to utrzymać tą grę przy życiu, naprawiając błędy i tak dalej, dodając rzeczy, które chcemy, pomimo iż nie mają na to zbyt dużo czasu, no bo te przepustki jednak są dosyć, powiedzmy, obszerne, jest tego mnóstwo, więc starają się utrzymać tą grę przy życiu, pomimo przeszkód takich jak ty. I pod koniec zrobił najgłupszą rzecz tego odcinka. Popędził twórców. Działajcie szybciej, działajcie lepiej, dawajcie nam więcej. Jakby to jest najkrótsza, najprostsza droga do otrzymania dziadowego kontentu. Jak już mówiłem, oni chcą zrobić więcej, ale nie są w stanie. I ty, popędzając ich, tak właściwie tylko szkodzisz. Ale to o tym za chwilę. Popędzanie twórców nigdy, ale to nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nawet jeżeli zajmuje im to bardzo długo, nawet jeżeli premiera jest opóźniana, tak jak z Cyberpunkiem. Gracze naciskali, dostali syf. I co, tego właśnie chcesz? Powiedziałem przed chwilą, że jest szkodliwy, bo jest bardzo szkodliwy dla tej gry. Wyobraźcie sobie przeciętnego Janka lat 10, no bo widać, że to jest mniej więcej średnia wieku jego widzów. Młode osoby zazwyczaj interesują się bardzo ograniczoną ilością źródeł informacji. Dla takiego Janka ty możesz być takim jedynym źródłem. Jesteś sławny, on cię lubi, on ci wierzy, on nie potrzebuje nikogo innego. Po usłyszeniu tych wszystkich bzdur, on oczywiście w nie uwierzy, tak? Prawdopodobnie wcześniej poszedł śladem Foreyema i odinstalował tę grę, więc teraz oczywiście nie będzie mu się chciało jej instalować od nowa i sprawdzać, czy to, co usłyszał, jest prawdą. Ten Janek może już się nigdy nie dowiedzieć prawdy. On może już nigdy nie wrócić do Dungeonsów z powodu tego jednego gościa. Także z jego powodu gra traci starych widzów. Jak i również jeżeli kupujesz jakąś grę, no to patrzysz recenzję w internecie. Patrząc taką recenzję, no dosyć mocno możesz się zniechęcić, więc nowych widzów też nie zdobywa gra przez niego. A raczej traci ich pewną część. Z drugiej strony mamy twórców. Wyobraźcie sobie, co taki twórca poczuje, kiedy po masie włożonej pracy, nadziei na to, że ludziom się spodoba to wszystko, bo widać było, że oni byli podekscytowani tym, co zrobili i że mieli nadzieję, że nam się to spodoba. Więc wyobraźcie sobie, co taki twórca poczuje, kiedy usłyszy, że jego update jest beznadziejny i nawet nie opłaca się instalować od nowa gry. No przecież on zwątpi w swoją własną pracę, może nawet w samego siebie. A chyba wiecie, co się dzieje, kiedy robisz coś i myślisz, że i tak wyjdzie ci źle. No, wychodzi ci gorzej, niż gdybyś wierzył w siebie. Także po pierwsze, psuje morale twórców, przez co content może wyjść gorszy. Po drugie, przez niego gra traci graczy, przez co gra mniej zarabia i przez co mniej pieniędzy jest wkładane w rozwój i przez co gra będzie się gorzej rozwijać, będzie jeszcze gorsza. A raczej aktualizacje będą jeszcze gorsze, sama gra mniej więcej zostanie na tym samym poziomie. No w ostateczności, jeżeli gra będzie bardzo mało zarabiać, to projekt zostanie zamknięty i już żadnych aktualizacji nie będzie. I wielu osobom może to się wydawać głupie, ale jeden youtuber może dosyć dużo zrobić, może całkowicie zabić grę, nie, ale na pewno znacznie przyspieszyć ten proces. Kto wie, może jakby nie odwalał przy Cloudy Climb, to twórcy dostaliby więcej osób do działania i teraz Luminous Night byłoby lepsze. Ogólnie nie wiem, czy on to robi z powodu swojego ego, że musi sobie ponarzekać i posłuchać, że ludzie myślą to samo co on, czy rzeczywiście chce pomóc. Bo jeżeli chce pomóc, to wyszło mu to całkowicie na odwrót. I szczerze, ja mam nadzieję, że on ten film zobaczy i zrozumie, że robi źle po prostu. Jakby on nie jest złym człowiekiem, może nawet rzeczywiście chce dobrze, ale wychodzi mu to fatalnie. Jaki z tego morał? Na wszelkie takie recenzje, szczególnie mocno negatywne, należy patrzeć z pewnym przymrużeniem oka. Warto zawsze sprawdzić samemu. I też ogólnie w całym życiu przyda wam się poczytać jakieś książki o manipulacji i tak dalej, żeby zauważać takie sztuczki. Tak jak już mówiłem, nie wiem, czy to było celowe, czy nie. Niektórzy ludzie po prostu robią to automatycznie, ale po prostu on zmanipulował tych widzów. Dobra, także z mojej strony to tyle. Dzięki wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że już trzeci raz takiego filmu nie będę musiał robić. Do zobaczenia i siemka.